czacie, panie i panowie. Dzięki wielkie. Awesome. All right, so what I want to do here is I want to go right into some sauce and just get this party started really quick. Okay, to co ja chcę zrobić, przejść od razu do tych detali i rozpocząć tą imprezę. So I know that most of us here are all at different levels when it comes to understanding cryptocurrency and things like that. So what I want to do is I want to kind of slowly just ramp us up into some sauce and that we can all be on the same page as we move forward. Okay, wiem, że każdy z was jest tutaj na troszeczkę innym poziomie, jeżeli chodzi o rozumienie kryptowalut, dlatego chciałbym zacząć powolutku i coraz głębiej, żebyśmy końcowo byli wszyscy na tym samym poziomie, mieli to samo zrozumienie, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Now, if you are experienced in crypto, congratulations. I'm excited to be here with you because I got some sauce for you. You're going to be happy at the end of the call. But if you're not experienced in crypto, I got some sauce for you too. Okay, jeżeli jesteście doświadczeni już, jeżeli chodzi o krypto, to słuchajcie, na pewno będziecie zadowoleni. Na końcu tego spotkania będę miał dla was niesamowitą niespodziankę, natomiast jeżeli nie macie żadnego doświadczenia, to dla was też tu będą bardzo ciekawe informacje. Okay, so first things first, when we get started in crypto, security is everything when we first get started in this space. And if you don't have your security set up, I'm going to give you guys a couple of things to do so that way you can really be on the safe side of crypto when you're just getting started. Okay, po pierwsze, jeżeli zaczynamy z krypto, najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc nie zaczynamy zabawy z krypto, jeżeli nie mamy naszych zabezpieczeń i ja wam tutaj pokażę kilka wartych uwagi rzeczy właśnie związanych z bezpieczeństwem. So first things first is I want you guys to set up a wallet on a website called exodus.com. Okay, po pierwsze chcę, żebyście założyli sobie portfel na stronie Exodus Wallet, tak? Na tej stronie możecie sobie założyć portfel. Widzicie ją na ekranie teraz. When you go to exodus.com, this will allow you to download a wallet to your computer, whether it be Apple, Linux, PC, doesn't matter. Okay, kiedy przejdziecie sobie na tą stronę, będziecie mogli ściągnąć aplikację, będziecie mogli ściągnąć ten portfel bez znaczenia, czy używacie Apple'a, czy używacie Windowsa, czy Linuxa. When you come here, you'll click download. It'll take you to another page. You'll notice we have Web3 wallet, mobile wallet, and desktop wallet. Okay, kiedy klikniecie sobie download, zobaczycie 3 opcje. Jedna to jest webowa, mobile i na pulpit. Now, we're only going to be utilizing the desktop wallet. We won't be getting Web3 or mobile. I want you guys to make sure you have the safest wallet available. So that way, moving forward, you won't have to worry about anybody having access to your crypto, touching your crypto, or even trying to steal your crypto. Okay, jedynie czego będziemy używali, to właśnie tej desktopowej wersji, tak? Ja chcę, żeby wasze krypto było bezpieczne, żeby nikt nie miał do niego dostępu, nikt nie mógł go dotknąć i nikt nie mógł wam go podpieprzyć. The problem is when people use the mobile wallet is that there's a way for people to actually steal your crypto from your cell phone. So we never download any wallets to our phones and store our crypto on our cell phones. It's literally the worst place to store your crypto. So never ever put your cryptocurrency on your cell phones. Okay, jakby najgorszym krokiem, który możecie zrobić, to ściągnąć mobilną wersję na swój telefon. Właśnie jakby są możliwości, istnieje taki sposób, że ludzie są w stanie wykraść twoje krypto z telefonu i najgorszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to ściągnąć sobie właśnie portfel na twój telefon komórkowy. So I know a lot of times you guys will say, well, Kurt, I like looking at the numbers fluctuate on my screen, it makes my heart go pity pat. And I want to make sure I can track my crypto every single day. I really want you guys to understand that's not very safe, but I'm going to give you an app that you can track your crypto on. And you don't have to store any crypto on that app. Okay, ja rozumiem, niektórzy ludzie przychodzą do mnie i mówią, słuchaj, Curtis, ja lubię śledzić, patrzeć na te swoje numerki i cały czas patrzeć, co się dzieje z moim portfelem krypto i ja dam ci taką możliwość, żebyś mógł sobie na te numerki patrzeć, natomiast nie ściągaj aplikacji. So one of the apps I want you guys to look into is the Delta investment app. You can just type in the Delta app, not the airport, but the crypto app. Okay, jedną ze stron, którą mogę wam polecić właśnie, to jest Delta Investment Tracker, to będzie aplikacja, dzięki której będziecie mogli sobie tutaj patrzeć, będziecie mogli sobie sprawdzać, nie pomylcie tego z lotniskiem Delta. So this way we'll be able to actually input our crypto manually into this app. So if you have 5 Ethereum, if you have 2 Cardano, if you have 6 Solana,
you'll manually put that in and it'll track your holdings within this app. So you never have to have your crypto on your cell phone, but you can still see exactly what you have while it's spaced out through different wallets. Okej, więc w tej aplikacji możecie sobie bezpośrednio wpisać, jakie kryptowaluty posiadacie, tak? 5 bitcoinów, 4 Ethereum, 6 Solany, nie wiem, cokolwiek macie i wpisując to manualnie, będzie pokazywało wam aktualny stan tego, co przetrzymujecie, nie musząc ingerować w wasz faktyczny portfel. This is also important because we're going to have multiple portfolios. So you can have one for your main coins, one for your big cap coins, and another one for your low cap coins are a little riskier. And that we can track and see which coins are doing well, which ones aren't doing so well. And we can just kind of snatch those funds out and reallocate if need be. Really beautiful and easy way to keep everything simplified and right in front of you in a safe way. Okay, więc to będzie najprostszy sposób, żebyście wy mogli utrzymać kontrolę nad tym wszystkim, tak? Będziecie mieli kilka różnych portfolio z większym ryzykiem, z mniejszym ryzykiem, z twoimi głównymi coinami i tak dalej. I używając tej aplikacji, wpisując sobie wszystko manualnie, masz kontrolę nad każdym jednym assetem, który masz w jednym miejscu. Możesz to wszystko sobie sprawdzać cały czas na bieżąco. So when we're utilizing our Exodus wallet and we got it all downloaded, it'll look a little something like this. When you have this wallet, I really like this wallet because it allows you to do a lot of cool things within the wallet. It has options for staking coins. Every single coin you store here has private keys, so you have ownership of it and nobody will be able to access this without your permission. Okay, ten portfel będzie wyglądał tak, jak tutaj widzicie mniej więcej na ekranie. Możecie stokować sobie te kryptowaluty i najfajniejsze jest to, że każda z nich ma swój osobny klucz, więc to pozwala ci mieć pełną kontrolę i tak naprawdę nikomu innemu, jesteś pełnym też właścicielem i nikomu innemu nie pozwoli jakby dotrzeć do twoich kryptowalut. The reason why I like to start here with security is simply because when a lot of people get involved with crypto, they'll go right to an exchange and they think, boom, I'm great. I got everything done. I bought Bitcoin. I'm on Coinbase. Yay. Or I'm on Binance. Yay. I never want you guys leaving your crypto on exchanges. It's one of the worst ways to store your crypto. As you can see, when FTX fell apart, a lot of people lost all their money and they didn't know any other way to store their crypto because no one taught them. Okay. Powodem, dlaczego chciałem zacząć od bezpieczeństwa, jest to, że ludzie, kiedy zaczynają w temacie krypto, tak naprawdę nie mają zbyt dużo wiedzy. Okay? Wchodzicie na Binance, wchodzicie na inne giełdy, wchodzicie na Coinbase'a, tak? I tam przetrzymujecie swoje krypto. I ja chciałbym, żebyście tego nie robili, ponieważ tak jak FTX-u po prostu upadło, ludzie stracili wszystkie pieniądze, czasami oszczędności swojego życia, bo nikt wcześniej nie powiedział na temat zabezpieczeń, na temat tego, w jaki poprawny sposób powinieneś trzymać swoje kryptowaluty, więc chciałbym, żebyś nie miał tego, nie trzymał tego właśnie na giełdzie. So the rule number one to storing your crypto is if you do not have or own the private keys to where your coins are stored, you technically don't own those coins. Więc kluczem jest to, że jeżeli nie masz tych prywatnych kluczy, gdzie twoje kryptowaluty są przechowywane, ty tak naprawdę nie jesteś ich właścicielem na ten moment. So understanding here, every time we put crypto inside of our Exodus wallet, if you come over to these little arrows, the little three dots here, you'll notice it has something that says view private keys. This is where we actually get to see our private keys. Okay, więc możecie zobaczyć tutaj, jak na te trzy kropeczki sobie nacisnąłem, jak przejdziecie właśnie już na wallecie, to jesteście w stanie, klikając na te trzy kropki, możecie sobie kliknąć na zobacz twój klucz prywatny i to jest miejsce, w którym zobaczysz klucz. Now, since I know, like, and trust everybody here, of course I'm not going to show you my private keys. I would go against the whole point of private keys. Ponieważ ufam i kocham was wszystkich tutaj, oczywiście nie pokażę wam tego klucza prywatnego, bo jaki miałoby sens posiadanie prywatnego klucza? I don't know, Curtis, I don't know. So you always keep that stuff private. Never share with anybody. If somebody emails you and asks for it, never, ever give that information to anybody. Więc nigdy przenigdy nie dawaj tej informacji komukolwiek. Now, one of the other things is once our portfolio gets a little more robust and we got, a good amount of funds in there, you're going to want to upgrade to a potential Ledger Nano. This is where we start getting into much, advanced storage when it comes to keeping our crypto safe. Okay, więc kiedy twój portfel zaczyna jakby się rozrastać, twoje portfolio jest już duże, masz dużo pieniędzy, masz dużo kryptowalut, wtedy ty chcesz sobie zrobić upgrade'a i zakupić właśnie Ledger Nano X, powiedzmy, i tam przechowywać twoje kryptowaluty. Now, the only thing I have an issue with is when people buy these from third-party sites. You only want to buy these devices
directly from the Ledger website. So it should say shop.ledger.com every time you purchase one of these. Okej, jedyny problem, jaki z tym mam, to że powinniście się skupić na tym, żeby kupować to właśnie z oryginalnej strony Ledgera, nie kupować tego od pośredników z żadnej innej Amazona, eBaya czy czegokolwiek innego, tak? Wchodzicie na stronkę, na której macie napisane shop.ledger.com i to jest bezpieczne miejsce, żeby zakupić sobie tego sticka. The main reason why I want you guys to only buy it from Ledger is simply because people can go into a store like Best buy this, take it home, actually hack it and put data in different devices in there where they can now steal your crypto because they'll just simply return it to the store. You'll come in and buy it and all your crypto is gone once you take that device home. So I never want you guys buying it from a third party. Get it directly from the seller because they never give you a refurbished device. Jakby głównym powodem, dla którego nie chciałbym, żebyście kupowali właśnie z tych stron takich pośredniczących, jest to, że ktoś może kupić sobie takie urządzenie, może zabrać je do domu, zhakować, wgrać program hakujący, tak naprawdę oddać do sklepu i w momencie, kiedy wy kupujecie takie urządzenie, które jest jakby już z drugiej ręki, możecie stracić całe swoje kryptowaluty, więc tak naprawdę powinniście się tylko i wyłącznie skupić na to, żeby kupić z tej oryginalnej stronki. Very, very important information. So one of the next things I want to talk to you guys about is MetaMask. And I think right now, MetaMask is probably one of the biggest decentralized wallets that we have out here. And I want to make sure you guys understand how this works. So MetaMask is a browser extension that allows you to have crypto on your browser, like your Chrome browser or your Firefox, whatever it may be. But it's very, very important that you have a wallet like this because it does give you seed phrases as you use this wallet as well. So you have privacy as well. I następną rzeczą, o której chcę tutaj z wami porozmawiać, jest MetaMask, tak? MetaMask to jest zdecentralizowany sposób na to, żebyście mogli zobaczyć to wszystko na stronie webowej, tak? Więc wchodzicie, możecie mieć wasze kryptowaluty na waszych przeglądarkach, więc czy to będzie Chrome, czy to będzie jakakolwiek inna przeglądarka, możecie tego sobie tutaj używać. Very, very important. So without any further ado, is it okay if I jump into some sauce and we talk about what's going on in the markets and make sure you guys are ready for what's to come? Okej, słuchajcie, dajcie znać, czy jest dla was okej, żebyśmy przeszli do tych konkretnych informacji, do tego mięsiwa, na które wszystko tutaj czekacie, żebyśmy wskoczyli na rynek i zobaczyli, co tam się dzieje. Let's go. Let's go. Okay, I see it in the chat. Let's go. Let's get it. All right. So now this website here is coingecko.com. I really like this website because it gives us very unbiased information, right? They're not owned by any one crypto company. So every time we research here, it's very fair and straightforward. We don't have to worry about a lot of weird stuff when we get data from these guys. So I really like this website. Okej, ja bardzo lubię tą stronkę, tak, CoinGecko, ponieważ ona nie jest niczyjej własności, tak? I w momencie, kiedy wchodzicie tutaj, robicie swój research, informacje, które znajdziecie, nie są przez nikogo, ta stronka nie jest przez nikogo, jest niczyja, tak? Więc te wiadomości, które tutaj znajdziecie, będą prawdziwe, będą odpowiednie, będą autentyczne. Now, everybody loves and knows Bitcoin. This has pretty much set the standard for cryptocurrencies right now. We understand there's only ever going to be 21 million Bitcoin, and it has an amazing use case. People have been utilizing it for the last decade. It's been the best performing asset for the last decade, but a lot of people are still intimidated by it because it's just different from what we already have. Okay, i wszyscy kochają Bitcoina, wszyscy rozumieją, jak to wszystko działa, wszyscy doskonale wiemy, że będzie tylko 21 milionów Bitcoinów, tak? I jakby mamy już tą wiedzę, to jest najlepiej od dekady, tak naprawdę najlepiej zachowująca się kryptowaluta. Ludzie kochają ją, troszeczkę inne standardy nam tu pokazuje, troszeczkę inne wartości, natomiast są też ludzie, którzy są wciąż jakby przerażeni Bitcoinem, ponieważ nie wiedzą, o co tak naprawdę jeszcze chodzi. Now, I'm a huge fan of Bitcoin, but there's another coin right now that I really want to talk to you guys about because I think a lot of people don't understand. Oh, no, you're good. You're good. I think a lot of people don't understand the use case of Bitcoin is phenomenal, but there's another project right now that has wild upside, and I really want you guys to take advantage of it before it goes crazy.
Okej, więc ja uwielbiam Bitcoina, ale jest jeszcze jest kolejny coin, który tak naprawdę bardzo dobrze sobie radzi i o którym chciałbym wam powiedzieć, żebyście mogli to wykorzystać, zanim on po prostu wystrzeli w kosmos i skupimy się na tym dzisiaj. And that's Ethereum. Okej, to jest Ethereum. Ethereum right now does not have a maximum supply, right? You'll see here, Ethereum has an infinite supply, but there's something attached to that I want to teach you guys so you can really understand why I believe this project has crazy upside and it's still at a place where people can really take advantage of it before it goes wild. Okej, więc jak tutaj widzimy, Ethereum ma nieskończony poziom supply i w tym momencie chcę wam pokazać, jak dużo drzemie właśnie w Ethereum, jak dużo możemy jeszcze z tego wyciągnąć, jak dużo możemy możliwości z tego wyciągnąć i chciałbym wam właśnie, żebyśmy się skupili na Ethereum. Chcę wam pokazać, jak duże plusowe strony ma i jak dużo jeszcze tak naprawdę tutaj może się szalonych rzeczy wydarzyć. So Ethereum came up with an update a few months ago, and it was called EIP 1559. Okay, Ethereum wyszło z update'em kilka miesięcy temu, który nazywało się EIP 1559. And all that this means is that every time a transaction is done on Ethereum, a little bit of Ethereum gets burned off of the network every time a transaction is done on their network. Okay, więc co to znaczy, że za każdym razem, kiedy zrobiona jest transakcja na Ethereum, część z tej transakcji jest wypalana z obiegu. So I want to show you guys something so you can get a visual representation of what it looks like every time a transaction is done on each network. Okay, i chcę wam pokazać, żebyście mieli wizualne zrozumienie, jak to wygląda za każdym razem, kiedy taka transakcja jest przeprowadzana. Now this website I'm using is called TX Street. I ta stronka której używam, nazywa się TX Street. When you come here, it shows all the transactions that are happening on Bitcoin's network and on Ethereum's network. Okay, kiedy tutaj przychodzicie, tak naprawdę widzicie wszystkie transakcje, które są wykonywane zarówno na Bitcoinie, jak i na Ethereum. Oh, wow. So all of these little characters represent transactions on Ethereum's network. Everything over here is Ethereum. Everything over here is Bitcoin. Okay, wszystkie te małe ludziki biegające reprezentują nam Ethereum po lewej stronie i Bitcoina po prawej. All these buses represent blocks going on to be added to the blockchain. Okay, wszystkie te autobusy reprezentują bloki, które po prostu zostają wysyłane w blockchain. Now, if every one of these people represent a transaction, whenever you see a person getting on a bus, a little bit of Ethereum is being burned off the network. Okay, jeżeli ci ludzie reprezentują nam właśnie transakcje, za każdym razem, kiedy oni wchodzą do tego busa i ten bus odjeżdża, to jest właśnie, reprezentuje nam wypalenie troszeczkę Ethereum w systemie. Yep. Do you know how many people is waiting, nephew? Yes. All these transactions are pending to be pushed through the network. So more ETH is being burned off the network every single day. Więc wszystkie te transakcje, które tutaj, tą kolejkę całą, którą widzicie, wszystkie te transakcje czekają, żeby zostać zawarte, żeby zostać wypalone z sieci. Now, when you think about Ethereum, we utilize DeFi on Ethereum. We utilize NFTs on Ethereum. We utilize decentralized exchanges on Ethereum. There are tons of transactions happening on ETH's network, and we haven't even gotten to the full use case of ETH yet. Okay, więc jeżeli myślicie o Ethereum, tak naprawdę cała masa transakcji jest tutaj utylizowana, tak? My jeszcze nie dotarliśmy nawet do tego głównego punktu, w którym chcielibyśmy być, żeby tej zdecentralizowanej wiedzy, żebyśmy mogli po prostu przejść dalej. What does it look like when we see insurance on a blockchain? What does it look like when we see home deeds on the blockchain? What does it look like when we have, car deeds on the blockchain? There's so many use cases that haven't landed on blockchain yet, and Ethereum is becoming the most used blockchain in the world. You may want to get ahead of it before the price looks different from this. Okay, chcecie jakby wykorzystać to, zanim cena się zmieni, zanim te wszystkie sytuacje, które się pojawiają, zanim one zaczną być użyteczne, zanim ta cena będzie wyglądała zupełnie inaczej, więc wy chcecie wykorzystać tą wiedzę i jakby wziąć udział w rynku dotyczącym Ethereum, zanim tutaj cała masa tych dodatkowych blockchainów będzie wysyłana. Now, ETH also has another function called staking,
where you put a certain amount of Ethereum aside and you earn a passive reward just for holding on to it for an extended period of time. Okej, więc Ethereum możecie też stakeować, gdzie odkładacie konkretną część pieniędzy i dostajecie pieniądze za to, że one są odłożone na boku i tam sobie po prostu leżą, za to, że je trzymacie. The problem with this is that you have to have 32 Ethereum in order to stake your Ethereum. And that's a lot of money. And most folks don't have that lying around. Okej, największym problemem jest to, żeby właśnie stakeować Ethereum, musisz mieć 32 Ethereum. I większość ludzi, no to okej, to jest cała masa pieniędzy i większość ludzi nie ma takiej kwoty. Wouldn't it be cool if we could stake Ethereum without having 32 Ethereum? Okej, czy byłoby super, żebyśmy mogli stakeować Ethereum bez posiadania 32 Ethereum? Well, if you were at the DC experience when we traveled through Poland, I gave you guys a coin like early last year. I don't know if you guys were there. Nie wiem, czy byliście w Polsce, kiedy ja byłem, ale będąc na tym wyjeździe, ja wam podpowiedziałem tego coina, o którym tutaj powiem wam za chwileczkę. I told you guys about Rocket Pool way back in the day before all of this stuff took off. Now, mind you, are we in the bull market or the bear market right now? Okej, pytanie, czy jesteśmy na markecie wzrostowym, czy na spadkowym? I ja dałem wam tego coina dawno temu, tak? Dawno temu, kiedy byłem w Polsce. We're still in the bear market, right? Okay. I'm gonna go to the alt to max so you guys can see. This coin at one point hit $60. We're almost at $40 right now in the bear market. This is during the bear market. This coin has been rising and rising and rising from all the way down from $13 to almost $40 right now. Okej, więc ten coin osiągnął w pewnym momencie maksymalnie $60 i teraz spójrzcie, co się dzieje. Od $13 do 40 w rynku spadkowym po prostu ten coin leci do góry. So RPL has gotten an agreement with MetaMask, and every time people can now stake their Rocket Pool on MetaMask or stake their Ethereum on MetaMask, they're using Rocket Pool as the back end. So now there's a partnership between Rocket Pool and MetaMask. So anytime somebody hits stake, they're using Rocket Pool. So you're going to see a benefit from simply holding onto this coin. And once again, look at the tokenomics. Is this a lot of coins? Okej, więc Rocket Pool dogadało się z MetaMaskiem, że można tam stakeować i za każdym razem, kiedy stakeujecie Ethereum, za każdym razem używacie Rocket Pool do tego, żeby brać w tym udział. I teraz zobaczcie, maksymalny supply od tych coinów 19 113 000, tak? Niesamowita liczba coinów. All Rocket Pool does is takes your Ethereum and adds it to another pool, and now it pulls you with a bunch of other people that want to stake until you have a full 32 Ethereum, and now you're going to earn your equal share of what you're contributing to that pool. Okej, co Rocket Pool robi? Rocket Pool zbiera część to twoje Ethereum, które ty chcesz stakeować, łączy to razem z Ethereum innych ludzi po to, żeby stworzyło się nam 32 Ethereum i wtedy procentowa część z tych 32, którą po prostu musiałbyś zainwestować, jest oddawana tobie, procent z tego. So with ETH going the way that it's going, and I'll show you guys this last thing about Ethereum. This website here is called Ultrasound Money. Okej, i z tym, dokąd Ethereum zmierza, pokażę wam ostatnią rzecz właśnie dotyczącą Ethereum na tej stronie Ultrasound Money. This literally shows the supply of Ethereum ever since the merger happened with the EIP 1559. It shows you how much Ethereum has been burned off the network. Okej, to nam pokazuje tak naprawdę, ile Ethereum zostało wypalone z sieci od momentu połączenia z EPI 1559. So every few seconds or so, they update and it shows how much Ethereum has been burned. They've actually burned well over, what is it, 3,200 Ethereum have been burned off of the network since the merger has happened. So 3,000 Ethereum have gone off the network ever since this has happened. Okay, czyli co kilka sekund to jest update'owane i możecie tu zobaczyć, że od momentu, kiedy powstał ten mecz, tak, 3225 Ethereum zostało wypalone z sieci. 3225 po prostu zniknęło kompletnie. So essentially,
the more that people use Ethereum, the more that they burn off the network. The more that they burn off the network, the more valuable it becomes. So Ethereum literally is set up for the bigger it gets, the more expensive it's worth, right? It's just that beautiful of an opportunity for you guys. Okay, czyli im więcej ludzie kupują Ethereum, tym więcej zostaje wypalone. Im więcej zostaje wypalone, tym bardziej wartościowe staje się dla nas Ethereum. Now, there is another update that's coming up really soon, and I want to give you guys a little info on that one as well. Okay, jest jeszcze jeden update, który będzie wprowadzony całkiem niedługo i chciałbym o tym z wami też chwileczkę pogadać. So this new update is called EIP 4844. I ten nowy update nazywa się EIP 4844. It's called Proto Dank Sharding. Okay, i to jest Proto Dank Sharding. And this update will be coming in the third quarter of this year. So like the fall of this year. Okay, i to będzie w trzecim kwartale tego roku. Ten update wejdzie nam. This update is going to allow all of the layer 2 solutions for Ethereum to have almost zero fees on their networks. Okay, więc ten update będzie pozwalał na prawie zerowe fee dotyczące Ethereum. So projects like Matic, projects like Polygon, projects like Optimism, projects like Arbitrum are going to have almost zero fees. Uniswap, almost zero fees. So now Ethereum is going to become much more attractive for big businesses and other corporations that want to utilize them, because even the second layer solutions have no fees. Okay, więc wszystkie te projekty, które Curtis, nie zapamiętałam ich, wybaczcie, które Curtis wymienił, one tak naprawdę będą miały zero dodatkowych opłat i przez to Ethereum będzie dużo bardziej atrakcyjne do wykorzystania. So making sure that you guys have a really good idea of what the top layer 2 projects are, we're going to give you guys different opportunities to build a portfolio with these coins that are going to benefit the most from this new update coming out late this year. Okay, i biorąc pod uwagę te update'y, które pojawią się na koniec tego roku, chcę, żebyście mieli te dwa coiny, które będą najwięcej z tego benefitowały, żebyście wy mogli z tego tak naprawdę jak najwięcej wyciągnąć dla siebie, jak najwięcej wartości, jak najwięcej zrozumienia. So you guys can see here, these are some of the top layer 2 solutions on Ethereum's network. You might want to write them down. I don't know, maybe it makes sense. You know, all of a sudden, these are going to be much more useful. You may want to get a list of these and do some research. Just saying, just saying. Ja, i tak tylko mówię, nie? Że może chcielibyście sobie je zapisać po to, żeby zrobić na ich temat jakiś research na temat tych layer solutions, które tutaj są wypisane. On nie wie, powiedział, że nie wie, nie zna się, zarobiony jest, więc zróbcie co chcecie. The cool thing is a project like Arbitrum hasn't even launched its coin yet. They're going to do an airdrop. So if you utilize their network, you may actually get free coins just for using Arbitrum at some point. Więc fajną rzeczą jest to, że Arbitrum jeszcze jakby nie wystawiło swojego coina, tak? Oni będą robić airdropa, więc fajną rzeczą jest to, że możesz wziąć w tym udział, możesz nawet otrzymać bezpłatne coiny, zanim to wszystko zacznie tutaj się pojawiać na rynku. There's also a lot of other projects right now that I'm keeping an eye out on that I believe have crazy upside, but you can't even find them on different websites to research. Is it cool if I give you guys some homework? I don't know if you guys are interested in homework or not, but I want to see. Okay, jest jeszcze kilka projektów, na których zwracam uwagę, na które jeszcze nie możecie ich jeszcze nigdzie znaleźć, ale pytanie, czy byłoby dla was ok, jeżeli dałbym wam taką drobną pracę domową? We're good? Okay. So this project is what I want you guys to look up. Okay, chcę, żebyście wyszukali sobie więcej informacji na temat właśnie tego projektu. This project has gotten a lot of attention from a lot of big money movers, and I want to make sure it's on you guys' radar moving forward. Because the thing about DCX is we don't want to give you guys projects after they take off. We want you to be doing research on them before they even get on exchanges. So that way, once you see them, you have the opportunity to make an informed decision before anybody else does.
Więc ten projekt przyciągnął naprawdę uwagę ludzi z dużą kasą. I jeżeli chodzi o DCX, to nie jest tak, że my chcemy dawać wam projekty, które już gdzieś wystrzeliły w kosmos. Chcemy dawać wam projekty, na bazie których możecie, czy w temacie których możecie sobie zrobić research, zanim one się pojawiają, po to, żeby móc wziąć pełen udział w tym, co się będzie działo. Here's another one. Just more homework. Just giving you guys more homework. Some of these aren't even on like CoinGecko yet. You have to actually go Google and look these up in Medium articles. Okay, to jest kolejny projekt, na który chcę wam zwrócić uwagę, kolejna praca domowa. One nie są jeszcze nawet, niektóre z nich na Gecko.com, będziecie musieli iść, wygooglować i sobie znaleźć artykuły w tym temacie, także tutaj macie drugi punkt waszej pracy domowej. Just a little more homework, you know, I'm almost done. Już prawie kończę, jeszcze kilka takich małych prac domowych. You guys can see like some of these projects like Sui, if I go to CoinGecko and I want to look it up, you guys can see for yourself. Okay, możecie zobaczyć, że na przykład jeżeli chciałbym zobaczyć SUI na Gecko.com, możecie znaleźć tutaj informacje w tym temacie. Like nothing pops up. Nic nam tutaj nie wyskakuje. If I look up projects like Celestia, like nothing, I get Celestial, but not Celestia. Right? Like I'm telling you guys, these are way ahead of their time right now. One są tutaj, te projekty są z dużym wyprzedzeniem czasu, więc widzieliście ani SUI, ani Celestia. Wpisując w Gecko.com nie pojawiały nam się tutaj żadne informacje, nie można było tego wyszukać. Keep an eye out for NFT perp. This one here allows you to actually short and long NFTs. Okay, nawet tutaj ten, który pokazuję teraz, to możecie shortować i longować na NFT. So you can now actually take a position on certain NFT projects if they're going to go up or down based on potential futures. Like it's some wild stuff going on. I want to make sure you guys are understanding what's coming for a lot of these networks. We also know that there's going to be some big deals going on right now inside of AI. Okay, więc właśnie tutaj możecie sobie kupować albo sprzedawać NFT i jakby cała masa jeszcze niesamowitych rzeczy jest w drodze i nie o wszystkim jestem w stanie wam dzisiaj tutaj powiedzieć. So has any of you guys heard of a app called ChatGPT? Czy ktokolwiek słyszał o aplikacji ChatGPT? Yeah, ChatGPT is an AI app that allows you to talk to it and it answers back and gives you scripts or different things like that. It's blown up. It literally got 1 million followers within like a day. Like it was crazy. To było szalone, 1 milion obserwujących w ciągu jednego dnia. Pozwala ci rozmawiać, wysyłać pytania, dostawać odpowiedzi i tam i z powrotem, tak? Na konkretną komunikację. So when you think about, you know, all the different things that are happening right now in crypto, I want you guys to really get excited about certain projects that could really be big. Let me see if I can pull one up for you guys. Kiedy myślisz o tym, co się dzieje na krypto w tym momencie, ja chcę, żebyście byli mega podekscytowani i dam wam tutaj jeszcze kilka takich projektów, które tak naprawdę mogą was podtrzymać na tej ekscytacji. Do your research on this project right here. Okay? Zrób sobie research w temacie tego projektu tutaj. This project is big in the AI space. Oh, that makes sense because now big businesses are looking to get into AI. Okay, ten projekt jest wielki właśnie jeżeli chodzi o AI, bo teraz duże biznesy szukają możliwości do wejścia w takie projekty, możliwości zainwestowania. So I'm always going to make sure that we're putting you guys in a position to win before everybody else sees the trend starting to take off. Więc ja chcę was postawić w takiej pozycji, żebyście wy byli już na wygranej pozycji, zanim pozostali jeszcze będą w stanie zobaczyć, rozpoznać te informacje tego, co się dzieje. We had a summer of NFTs before. We've had a summer of DeFi before. We've had the summer of ICOs before. We may have an AI summer or even a metaverse summer in the next bull run. I just want to make sure you guys are plugged in so you'll be able to ride that wave once it does happen. Okay, mieliśmy wiosnę, jeżeli chodzi o NFT, wiosnę DeFi i ja chcę, żebyście wy byli krok do przodu. Może się pojawić właśnie też wiosna, jeżeli chodzi o AA, więc tak naprawdę chcę, żebyście byli przygotowani na to, co się pojawi, na to, co może się pojawić, żebyście mogli jak najbardziej to wykorzystać.
So what I want to do really quickly is just share with you guys where we are right now inside of these cycles. Okay, i chcę wam pokazać bardzo szybko, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o aktualne cykle. Every time Bitcoin goes through these cycles, there's 5 cycles to these waves that we get inside of the market. Okay, za każdym razem, kiedy Bitcoin przechodzi przez swój cykl, mamy 5 takich cykl w danej fali. So we have our bear market. Okay, nasz market bear spadkowy, We have our consolidation. konsolidacja, We have our breakout. nasz breakout, przebicie się, And then we have accumulation. i mamy akumulację, And then we have the halving. i mamy, say again, what? The halving. Okay, Like- i mamy heavy, tak? Yeah. So these 5 cycles, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, więc mamy 5 tych cykli tutaj. Whenever we have these 5 cycles, this sets us up for the next big bull run. And I want to show you guys exactly where we are in this cycle so you can understand how powerful a position that you're in right now. Okay, więc chcę, żebyście zrozumieli, że te 5 cykli ustawia nas właśnie przed wyskokiem właśnie na wzrosty i chcę wam pokazać, w którym miejscu tych cykli na tą chwilę się znajdujemy. So Bitcoin goes on a crazy run, and sure enough, we have drop off, consolidation, breakout, accumulation, and then halving again. Okay, więc mamy mamy akumulację, później mamy breakout, tak? I mamy nasz halving w tym momencie. Sure enough, happened all over again. We had Okay, the bear market, we had consolidation, the breakout, accumulation, and halving all over again. spadek, konsolidacja, akumulacja i halving po raz kolejny, okay? I jeszcze raz ten sam cykl. Now, I want to ask you guys a question. In all of these areas, in what box would you have liked to start buying your crypto in? Okay, i teraz pytanie do was. W którym z tych boksów chcielibyście zacząć kupować wasze krypto? Would it be the red, the gray, the green, or the purple? Czerwony, szary, zielony czy fioletowy? That gray, everybody likes that gray zone. Because after that gray zone, it never comes back. Got you. Guess where we are right now, guys? Okej, mam was i teraz rozumiem was i zgadnijcie, w którym miejscu teraz jesteśmy tak naprawdę. We're literally right at the door for all of this stuff to take off, guys. Okej, jesteśmy tuż za drzwiami właśnie za naszym szarym boksem. Now, a lot of people will wait for the market to, give us this crazy sign. I'm telling you guys, we are at the golden point of crypto right now, where you don't get a reset for this. Słuchajcie, ja wam dam jesteśmy w złotym punkcie teraz w tym momencie i wielu ludzi będzie czekało na ten znak, na wszystko i tak dalej, a ja wam mówię, że jesteśmy właśnie w złotym punkcie. If you wait for the green zone, you've missed out on some of the best entry points down here at the gray point, right? Green looks good, but gray was where all the best entries were when you were building your portfolio out. We have students from 2019 that came in and grabbed projects here and rolled them all the way up to these levels here. Like, could you imagine getting Bitcoin at 3,000 and seeing it run almost to 70,000? Okej, więc jeżeli wy chcielibyście brać udział w tym zielonym boksie, no to słuchajcie, jakby odpuszczacie te najlepsze wejścia, najlepsze momenty, które były w szarym boksie. I teraz mamy studentów z 2019 roku, którzy gdzieś kupowali tutaj w tym szarej strefie projekty, tak? I jakby doczekali wyobraźcie sobie Bitcoina na poziomie 3000 i później cały ten wzrost do blisko 60 000 i mamy takich studentów, którzy przetrzymali w ten sposób swoje transakcje, swoje projekty. This is a very, very powerful time in crypto. And I simply want to make sure that you guys here know that you will not get a reset. This is something that a lot of you have been praying for. Some of you guys have come in and said, I was too late or I missed out on the last one. You have a golden opportunity
to really take advantage of some volatility that we will not get again. And I want to ask you guys this question after she finishes this part, because I really got a serious question. Okej, mam bardzo poważne pytanie do was, ale poczekajcie, najpierw przetłumaczę. I tak naprawdę wielu z was mówiło, czy ludzie przychodzili i mówili: nie zdążyłem wejść w transakcję, nie zdążyłem się załapać na tą niską cenę i tak dalej, i tak dalej. I teraz musicie wiedzieć, że jesteście w tym złotym punkcie, w tym najlepszym momencie, i jeżeli teraz nie wejdziecie jakby w ten, nie zaczniecie z tego korzystać, to nigdy więcej możemy nie wrócić do tego punktu. So if we know that our governments normally don't have answers for us when it comes to the financial sector, does it make sense that it may be time for a new system? Pytanie, czy wiedząc, że nasze rządy nigdy nie mają odpowiedzi dla nas, jeżeli chodzi o systemy finansowe, jak to może wyglądać właśnie w temacie kryptowalut? Right. So knowing that we have a lot of things changing, most of us don't carry cash around, we're using debit cards and credit cards. This is the natural evolution of where we're going to see our money go. You may want to get ahead of the curve now, as opposed to waiting, because the people that are seeing the vision now are going to be the ones that really benefit from it in the long term. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ludzie nie noszą gotówki, płacimy kartami, nie używamy właśnie gotówki, i wy chcecie być krok przed tą falą, zanim zaczną się pojawiać te wszystkie zmiany, bo ludzie, którzy mają wizję teraz, będą osiągali niesamowite rezultaty. Big fact. So that being said, let me see here. All right, sweet. So with that being said, I know we got a couple questions in the chat. Let me see here. What do I think of Gala Coin? I think Gala Coin is great. It's just right now metaverses are down because there isn't a lot of people utilizing them at the moment. But I think over time they'll grow again. Okej, jeżeli chodzi o projekt Gala, to o Gala Coin, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny projekt, natomiast przez to, że MetaMask jest teraz down, to nie ma zbyt wielkiego ruchu tutaj, ale jest szansa, jest potencjał na to, żeby pojawił się tutaj wystrzał wzrost. And we've been seeing a trend right now with the US dollar. This dollar index has been literally leading the charge. When the dollar runs, crypto usually drops. When a dollar drops, crypto usually runs. And now we're at an area where the dollar may start to strengthen again, and we may see another drop in crypto. So I want to be very careful about people buying in right now and being more patient to see where the market goes from here. Okej, i przy tej korelacji, jaka jest między indeksem dolara a Bitcoinem, kiedy indeks dolara wzrasta, Bitcoin spada, i widzieliśmy bardzo duży spadek na indeksie dolara, co spowodowało, że widzieliśmy duży wzrost na Bitcoinie, i teraz dolar zyskuje więcej siły, buduje sobie więcej siły, więc byłbym bardzo bezpieczny, bardzo ostrożny z kupowaniem krypto, po prostu zaczekałbym trochę, bo na pewno zobaczymy tutaj spadek na Bitcoinie ze względu na to, że właśnie indeks dolara się umacnia. And a lot of times when we're looking for that area to withdraw, I'll give you guys a couple of little hints of stuff that I like to utilize when I'm, breaking things down. So Fibonacci for me is an amazing tool that we can utilize, but I want to make sure you guys understand what are the real benefits of it. Narzędzie Fibonacci jest dla mnie niesamowitym narzędziem i chciałbym wam pokazać, w jaki sposób możecie z tego to wykorzystać. So back here in 2018 going to 2019, Bitcoin had dropped all the way down to $3,000. 2018, koniec 2018, początek 2019, Bitcoin spadł nam tutaj do $3,000. Now, what I did was I took my Fibonacci tool and I went from a low point to a high point here. Więc wziąłem moje narzędzie Fibonacci, zmierzyłem od dołka do szczytu tutaj, tak jak mam zaznaczone. And I simply boxed up my two red zones here on my Fibonacci scale, 786 and 886, and it gave me an area of potential demand for the buyers to show up right here. I tutaj 786, 886 dało mi potencjalną strefę, gdzie kupujący będą chcieli wrócić, gdzie będzie większy właśnie demand. And then when price started to move back higher, I simply went again from my high point down to my low point here, and I boxed up this area for 786, 886 for an area where potential sellers may show up.
Okej, więc kiedy cena zaczęła nam tutaj, kiedy cena zeszła nam tutaj na dół, zaznaczyłem sobie kolejne FIBO 786, 886, kolejną strefę, gdzie w tym momencie sprzedający mogą się pojawić na rynku. So we watched price bounce back and forth, but once we saw price break this area, this let us know that the buyers had now taken control of this area. Okej, i widzimy tutaj, że tak naprawdę cena skakała nam między tymi dwoma poziomami i w momencie, kiedy pojawiło nam się przebicie, idealnie widzimy, że kupujący tutaj przejęli całkowicie kontrolę. So knowing that, I got excited because now I know if price ever returns to this area, there's no longer any sellers left. There's only potential buyers left now. And what happened? Okej, wiedząc, co się tutaj wydarzyło, tak naprawdę widzę, że w tej strefie pozostali tylko kupujący. Nie zostało nam tutaj, żaden sprzedający nam tutaj nie został. So COVID happened, and guess what happened? Okej, wydarzył się COVID i zgadnijcie, co się wydarzyło. Brought us right back to an area where we knew only buyers were left. Okej, przyprowadził nas do strefy, gdzie znowu widzimy, że tylko kupujący zostali. And so now when I look at price, I'm thinking about doing something similar, but now I have a high point here and a low point here. Okej, patrząc teraz na cenę, mam mój szczyt tutaj w tym miejscu, mój dołek. And now I want to take advantage of the areas that I have in front of me, and how convenient I'm already starting to see what price slow down at my area. Okej, i teraz chcę wykorzystać tą strefę, którą mam przed sobą i zobaczcie, jak celowe to, jaki zbieg okoliczności jest tutaj tak naprawdę, że cena zaczęła spowalniać właśnie w tej okolicy, gdzie mam rozrysowaną moją strefę. So if and when I get a break of this area, I'll be more excited to see if the buyers can hold and continue to run to the upside. I jeśli zobaczymy przebicie się przez tą strefę, będę bardzo podekscytowany, żeby zobaczyć, ile siły będą mieli tutaj kupujący, żeby pocisnąć tą cenę do góry. But whenever I see this, I think about what is the main catalyst that's been pushing Bitcoin lower. It's mainly been the US dollar. So now that we see Bitcoin at an area where it can reverse and drop, and I see the US dollar at an area where it can reverse and run to the upside, I have to be very careful about certain areas now because I don't want to force a setup. Okej, więc tak naprawdę patrząc na to, zastanawiam się, co jest głównym katalizatorem, że Bitcoin idzie do góry czy na dół, i to jest właśnie indeks dolara. I kiedy widzę, że Bitcoin jest w strefie, gdzie może się odwrócić, zacząć spadać, i indeks dolara też jest w strefie, w której może się odwrócić i iść do góry, wtedy byłbym tak naprawdę bardzo ostrożny z zawieraniem jakichkolwiek transakcji. So we've been monitoring the dollar for a while now, and we've simply been being patient, watching it move around. But here we are at a place where we may get really big news coming in on the 1st of next month, because now we have FOMC news coming in the 1st of February, and that's where the Fed decides what interest rates are going to look like. And that could be really catastrophic for the dollar or really catastrophic for Bitcoin. We just have to wait and see how this plays out. Okej, i teraz wiedząc, że mamy bardzo mocne wiadomości 1 lutego, gdzie pojawią się informacje na temat stóp procentowych właśnie w Ameryce, i to może być bardzo katastroficzne albo dla dolara, albo właśnie dla Bitcoina. Yeah. The only indicators I really use are just Fibonacci mainly, and just supply and demand zones. Okej, czyli jedynych wskaźników, jakich używam, to jest właśnie narzędzie Fibonacciego i popyt-podaż. And you guys Strefa are asking, popytu podaży. how can CBDCs affect crypto and overall economy? It'll really make things a little simple for people who know about crypto, but for people who don't know, it'll be a little difficult because they have to get used to that initial utilizing a wallet and moving crypto from one wallet to another wallet. But over time, it'll be simplified, like how difficult it was for people to get used to using email. Eventually, it'll just become normal over time. Więc dla ludzi, odpowiadając na pytanie, dla ludzi, którzy znają krypto, to będzie dużo prostsza droga, natomiast dla tych, którzy nie znają, będzie to trudniejsze, żeby przesyłać krypto między portfelami i tak dalej, ale z biegiem czasu to po prostu wszystko będzie ułatwione. To na początku na pewno będzie tak trudne, jak na początku trudne było dla ludzi używanie maili, tak? Ale z biegiem czasu wszystko stało się dużo prostsze. So for the biggest thing right now, guys, is really just take your time to start keeping capital aside, stacking up a little bit of money aside, because eventually we're going to start grabbing certain projects and building our portfolios out.
And I want to make sure that you guys have a really good understanding of what's happening inside of the market and how to utilize these tools and these different projects the right way, and not gambling, and more of a informed decision of how much we should be allocating, how much we should be putting into certain things, and how much attention we should be paying to certain projects at a certain time. Okej, więc teraz chcę, żebyście się skupili na tym, żeby odkładać jakby część pieniędzy sobie na bok, tak? Że przyjdzie mu taki moment, że będziemy mieli gotowe projekty, w które będzie można zainwestować, i chcę, żebyście podejmowali te inwestycje, podejmowali te decyzje świadomie, bez jakiegoś tam hazardu, wskakiwania w transakcje, bez wiedzy i tak dalej, więc zacznijcie sobie odkładać te pieniądze, żeby w momencie, kiedy przyjdzie właściwy czas, kiedy pokażemy wam te właściwe projekty, żebyście wy byli gotowi na to, żeby móc sobie zainwestować w nie konkretne pieniądze, żebyście wiedzieli, w co zainwestować i tak naprawdę ile warto zainwestować. And I do use Brave browser. I just use it on my computer where my crypto is. So. Okay. In the chat, they're like, "Why don't you use Brave browser?" I use it on my other computer. But no, and I think crypto mining right now it's just for the big boys at the moment. Like if you're trying to get into crypto mining and you haven't done it before, I wouldn't recommend it. It's just very oversaturated. The halving's coming up within a year. I wouldn't recommend diving into it right now. It just wouldn't make sense. Jeżeli nie macie właśnie doświadczenia w kopaniu krypto, to nie zachęcałbym, nie polecałbym tego dla was. Tak naprawdę to jest zabawa dla dużych graczy. And if you guys want more knowledge on my Fibonacci videos or Fibonacci settings and things like that, I literally have tons of videos in my favorite section on my Go Live channel. I don't know if they're translated into Polish right now, but I have tons of videos on my fibs if you want to go rewatch them. Okej, jeżeli chcecie więcej informacji na temat właśnie FIBO, na temat tego, jak tego używam, także mam całą masę wideo moich ulubionych, w zakładce moje ulubione na kanale Go Live, tam możecie sobie te wszystkie informacje znaleźć. Yeah. I mean, if you got your own energy source and you can afford to mine, go for it. But if you don't, it's very expensive, very costly. The upkeep, the maintenance, it's a lot. But I mean, you know, in America, it's just too expensive for most people to do it. I don't know how the energy system works in Poland. W tym momencie w Ameryce to jest zbyt drogie dla normalnych ludzi, żeby to robić. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale no naprawdę konkretne ceny są tak naprawdę za energię w tym momencie w Ameryce, więc tak. Gotcha. So I'm gonna wrap up here, guys. We have a DCX roundtable call coming up within like now, actually. So I'm gonna go ahead and let you guys go. I appreciate you guys hopping on with us. If you got any more questions, I can probably answer maybe 2 or 3 more questions if you guys want me to. Let's see here. We got any more? Because I quit mine a year ago. Curtis, in the meantime, thank you so much for coming in and sharing knowledge. When are you coming to Poland? I can't wait. I'll be in the Netherlands for sure for the big event, but I can't wait to come back to Poland. Like Poland was so much fun. The food was actually amazing. The whole time I was there, I was getting fatter and fatter. So I had to hit the gym when I came home. Curtis powiedział, że jedzenie w Polsce było tak dobre, że on po prostu stawał się grubszy i nie może się doczekać, aż przyjedzie znowu do Polski, natomiast na pewno będzie w Holandii, na pewno będzie właśnie w Rotterdamie. How long can we stay in this consolidation zone? I think we're going to be pretty much stuck here until maybe like, I know this is going to sound a little bad, maybe until like the fall. Like I think we're really going to just kind of go sideways for the majority of the year, and then we'll finally break out maybe somewhere late summer, early fall. Okej, więc jeżeli chodzi o ten poziom konsolidacji, możemy tutaj zostać i myślę, że możemy tutaj zostać w zasadzie do jesieni i będziemy szli tak sobie bokiem i może koniec lata, początek jesieni po prostu coś tam się zacznie dziać. If I had to pick a project, I still say Ethereum right now is like the most undervalued project right now, honestly. Jeśli miałbym wybierać projekt, to wciąż uważam, że Ethereum jest takim projektem, który jest najmniej dowartościowany i zostałbym z nim. Yeah, I've heard of Hex. I'm not a big fan of Richard Hart. I mean, he's all right. He's just not my favorite guy. Okay, słyszałem, to nie jest mój ulubiony człowiek. Jest okay. All right, family. I appreciate you guys. Thank you so much for having me. You guys need me again, just listen, let me know. I'll be back again. Hopefully I'll see you guys in the Netherlands. All right, Rotterdam, you guys got to be there. No excuses. We can sit and hang out and talk shop all day once we get there. All right, perfect. No problem at all. Thank you, Curtis, once again for coming. You are the best. Thank you. Oh, thank you.
Okej, ekipa, jesteśmy już tutaj. Tylko odepnę tutaj Curtisa. Wrzućcie tutaj 7 dla Curtisa, bo widzę, że jeszcze tutaj z nami jest. Wrzućcie mu thank you so much, thank you so much. Okej, ekipa. I jeszcze tutaj chciałbym wam przypomnieć, udostępnić tutaj Instagrama, żebyście tutaj zafollowowali właśnie tutaj Curtisa na Instagramie, żebyście tutaj właśnie byli z nim na bieżąco. Myślę, że każdy z was zapisał sobie tutaj pracę domową. Kto zapisał sobie pracę domową? Ósemeczka na czacie. Kto zapisał sobie pracę domową? Okej. Powiem wam, jak nigdy nie lubiłem odrabiać prac domowych, to tam chyba odrobię, że tak powiem, więc takie prace domowe można odrabiać, jeżeli tutaj chodzi tak naprawdę o zarabianie pieniędzy. Tak jak tutaj Cobain powiedział, że o evencie coś wspomniał i chciałbym wam jeszcze tutaj udostępnić jeszcze raz i przypomnieć o tym, że jest aktualnie promocja na kupno właśnie biletu tam. Gwarantuję wam, że potraktujcie to bardziej jako inwestycję w siebie i właśnie koszt tego biletu według mnie jest po prostu śmieszną ceną, dlatego że w momencie, gdy kupicie sobie bilet na ten event, pojedziecie na ten event i trafi do was takie jedno słowo, to właśnie to słowo sprawi to, że po prostu będziecie zarabiać dużo więcej pieniędzy. Właśnie pamiętam, jak ja pojechałem do Barcelony i właśnie też w Barcelonie wpadło mi takie jedno słowo, które, no, że tak powiem, pozwoliło mi dostać się tutaj na rangę Platinum 2000 tylko i wyłącznie, bo usłyszałem jedno słowo, które do mnie trafiło. Chciałbym wam też przypomnieć, że jutro jest 10. dzień właśnie tutaj naszego, 10. dzień naszego tutaj eventu i już wam tutaj pokażę, kto tak naprawdę będzie nas gościł. Jest to Millie Mills. No powiem wam, że to jest osoba, która tak naprawdę uczyła się między innymi też od Boba Proctora. Wrzućcie proszę tutaj 9, kto tak naprawdę wie, kim był Bob Proctor świętej pamięci. 9 na czacie. Okej, jest tych 9. Powiem wam, że tak naprawdę Bob Proctor, no to była osoba, która tak naprawdę uczyła się od najlepszych, od R. Nightingale, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Kto zna R. Nightingale? 10 na czacie. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, chyba tak. 10 jest. I zobaczcie tak naprawdę, od kogo jesteśmy w stanie się uczyć. Od kogo jesteśmy w stanie się uczyć. Więc nie chcę mówić, że tak powiem, jutrzejszy dzień jest mega mocno tutaj wyjątkowy i mocno obowiązkowy dla każdego, kto chce tak naprawdę zarabiać dużo po prostu pieniędzy. Z mojej strony to wszystko. Życzę wam dobrej nocki, uśmiechajcie się i pamiętajcie o tym, żeby odrobić pracę domową. No i widzimy się jutro o 21:00, którym gościem będzie Millie Mills. Także tutaj dobrej nocki, trzymajcie się i pamiętajcie, żeby się uśmiechać. Hejka.